Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i moi drodzy, dzisiaj coś, czego jeszcze nigdy nie robiłem. Mój syn Dominik ma już 7 lat i od dłuższego czasu interesuje się motywem doodle, czyli motywem, który bardzo często pojawia się w moich customowych pracach. I w sumie jest to jeden z moich ulubionych. Nie ukrywam, śledzi na bieżąco moje odcinki i prace i wie, co tworzę na co dzień. I zaczął próbować swoich sił. I z pracy na pracę wychodzą mu coraz to nowsze i lepsze postacie. Dlatego poprosiłem go ostatnio, aby stworzył dla mnie doodle. Według własnego uznania, według tego, co chciałby namalować i żeby nic go nie ograniczało, może namalować co tylko chce. I moi drodzy, stworzył taką oto właśnie pracę. Tutaj na przebitkach widzicie to troszeczkę bliżej i moim zadaniem będzie przerobienie tej oto pracy na kolorowankę, wykorzystania wszystkich elementów, które tutaj namalował. Oczywiście do wypełnienia całej pracy dodam jeszcze swoje postacie i później w postaci kolorowanki Wy będziecie mogli ją pobrać, oczywiście za darmo, z mojej strony internetowej, ale o tym powiem już później. Ja w pierwszej kolejności oczywiście zeskanuję sobie tą pracę i wrzucę do Photoshopa, aby przygotować szkic na tablet graficzny. I tutaj, moi drodzy, bardzo ważna informacja, ponieważ partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Bosto. Jest to firma specjalizująca się w tabletach graficznych. Od takich najprostszych piórkowych po ekranowe, a także takie właśnie oto urządzenia, które mam na testy, czyli Bosto X5, gdzie jest to urządzenie wszystko w jednym. I do takiego tabletu graficznego nie potrzebujemy oddzielnego urządzenia typu laptop, komputer, żeby móc na nim pracować, ponieważ on już tutaj ma w sobie Windowsa. Ale o tym tablecie też jeszcze powiem Wam w trakcie odcinka. Ja w pierwszej kolejności pracę wrzucę na skaner, tak żeby zachować najlepsze proporcje, bo ze zdjęciem różnie to bywa. Skan obrazka Dominika wrzucimy sobie do Photoshopa i w sumie na Photoshopie będziemy sobie pracowali. No to lecimy ze szkicem. Na samym początku odrysowuję na tablecie wszystkie postacie, które namalował Dominik. Niektóre z nich delikatnie przerobiłem, ale zachowując ich kształt i główny charakter. Bardzo się cieszę, że większość elementów to jego własna inwencja twórcza. I jak nie straci zajawki, to jestem ciekawy, co jeszcze wymyśli w przyszłości. Na chwilę obecną prezentuje się to tak. Kilka już tych najmniejszych elementów, które namalował, przygotowałem w szkicu. Mam tutaj dwa takie większe. Ten, jakby można powiedzieć, trochę kojarzy mi się z wielorybem, więc postaram się zrobić tutaj takiego doodlowego wieloryba. Tu mamy takiego ala kosmitę, więc zobaczymy, co uda mi się z tego zrobić. Tutaj, no, zobaczymy, co się jeszcze uda wykombinować. No, ale na pewno jak zrobię tutaj te duże postacie, to polecimy z tymi dookoła. Czekajcie, bo może troszeczkę też nie widzicie. O, tak będzie na pewno o wiele lepiej, czyli tutaj ten wieloryb i tutaj właśnie ten kosmita. A resztę dodatków dorzucimy, ale to dopiero pierwszy etap. Wracając trochę do tabletu, który używam, a bardziej urządzenia all-in-one, ponieważ ma wbudowany system operacyjny i jest całkowicie mobilny i niezależny od innych urządzeń. Jest to urządzenie, na którym przyjemnie się pracuje. Mamy ekran 15,6 cala o rozdzielczości Full HD, 8192 poziomy nacisku. Do dyspozycji mamy wiele portów, takich jak 3 razy USB, w tym jeden 3.0, jeden USB-C, czy nawet jeden port HDMI, dzięki któremu możemy podłączyć dodatkowy ekran i stworzyć swoją małą stację roboczą. Tak, klawiaturę, myszkę też można podłączyć. Ekran oprócz reakcji na sam rysik jest także dotykowy, co zwiększa funkcjonalność podczas pracy. Pełną recenzję na temat tabletu Bosto nagrałem na moim drugim kanale Czuga Design, a link bezpośrednio do urządzenia i recenzji wrzucam w opisie tego filmu. Myślę, że się udało. Wydobyłem wszystkie postacie, jakie dałem radę ze szkicu Dominika z delikatną modyfikacją, więc tutaj ten etap jakby mamy delikatnie zakończony. To, co mówiłem, dodaję dookoła resztę postaci, które gdzieś tam zawsze mam w głowie i później będziemy wykańczali to odpowiednimi liniami. Ok, teraz dorzucam kilka moich klasycznych postaci, aby wypełnić tło. Mógłbym zostawić w takiej formie, ale chciałem, abyście mieli więcej do zabawy, jeżeli będziecie mieli ochotę pobrać kolorowankę. Będzie ona dostępna na mojej stronie czuga.pl, a link wrzucę Wam też w opisie. Wszystkie elementy są, no to teraz lecimy z liniami, tymi finalnymi. To teraz zabawa z liniami. Chciałem otrzymać kreskówkowy vibe przyjemny dla oka. Na początku nie szło za dobrze, ponieważ musiałem przyzwyczaić się do nowego tabletu. Wykończenie wymaga już większej wprawy i dostosowania nacisku rysika do naszej siły. Na szczęście takie ustawienia to zmiana jednego suwaka. Po godzince zabawy ze szkicem udało się otrzymać efekt końcowy, który będę mógł oddać w Wasze ręce. Moi drodzy, udało się, kolorowanka skończona, nasz wspólny projekt, który przygotowaliśmy z Dominikiem specjalnie dla Was. Bo tak jak mówiłem, ten projekt możecie pobrać całkowicie za darmo z mojej strony internetowej, link wrzucam Wam w opisie. Wydrukujcie, pokolorujcie i zachęcam do pochwalenia się swoimi efektami na naszym Discordzie, link również macie w opisie. Jest to kreatywny Discord, gdzie możecie dzielić się swoją twórczością.
Wiem, ten odcinek trochę inny niż customowy, ale jeżeli Wam się spodobał, to zasubskrybujcie kanał razem z dzwoneczkiem, zostawcie łapkę w górę, a w komentarzu dajcie znać, jak wyszła nasza wspólna kolorowanka. Dzięki za obejrzenie tego materiału, na razie, trzymajcie się, cześć!